Hej, witam was na kanale Hajkar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Toyoty Yaris w wersji GR Sport. Niestety, nie jest to GR Yaris, którego mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się dorwać, tylko w pełni cywilna Yariska. Może nie tak w pełni, bo modele linii GR Sport, oprócz zmian stylistycznych, są zwykle zmodyfikowane pod kątem pracy zawieszenia czy układu kierowniczego. I tak też jest w tym przypadku, gdyż Toyota wspomina o utwardzonym zawieszeniu z przodu oraz z tyłu, a także o ulepszonym układzie kierowniczym. No i skoro jest to GR Sport, czyli skrót od sportowego oddziału Toyoty Gazoo Racing, to trzeba to pokazać. I tutaj mamy mnóstwo emblematów. W sumie to policzmy je razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No trochę tego jest i mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Ale dobra, zacznijmy jak zwykle od koloru. Mam tutaj bardzo ładny, taki popielaty lakier o nazwie Dynamic Grey, zarezerwowany tylko dla wersji GR Sport, połączony oczywiście z czarnym dachem. Ale jest jeszcze całkiem sporo innych ciekawych kolorów. Z przodu widzimy krótką maskę, a także spory grill ze specjalnym dla wersji GR Sport wzorem. Profil oprzeć się bez większych zmian. Mamy oczywiście czarny dach i czarne lusterka. W GR Sport zniknął też napis Hybrid z przedniego nadkola i ogólnie Yariska wygląda ładnie, tylko coś przeszkadza mi w tym obszarze mniej więcej od słupka B. Jakoś jest tak za dużo obłych kształtów, które nie pasują do reszty samochodu. Dla wersji GR Sport przygotowano też specjalne felgi z dodatkowymi czerwonymi akcentami w rozmiarze aż 18 cali z oponami 215×40. Ale do wyboru, zależnie od wersji, mamy jeszcze rozmiary od 15 do 17 cali. Z tyłu widzimy dosyć wyraźnie zaznaczony tylny spoiler, tak lekko pofalowany, czarny odstający pas z takim parapetem, w którym kryją się tylne lampy połączone czerwoną listwą, a w dolnej części lekko zmieniony tylny zderzak dla wersji GR Sport z bardzo delikatnym i oczywiście fejkowym dyfuzorem. A także, co ciekawe, widoczny prawdziwy wydech, co raczej w hybrydach Toyoty się nie zdarza. System bezkluczykowy działa tutaj zupełnie standardowo, czyli otwieramy przez wsunięcie ręki za klamkę i zamykamy przez dotknięcie wyznaczonego na niej miejsca. Wymiarami Toyota Yaris to typowy segment B. Jednak długością nadwozia 394 cm plasuje się w dole stawki, a wysokością 150 cm w jej górnej części. Prześwit wynosi tutaj 13,5 cm, a imponująca jest masa własna, która nawet w wersji hybrydowej zaczyna się poniżej 1100 kg. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 286 litrów, czyli jeden z gorszych wyników w segmencie. Sam bagażnik ma twardy plastik na boczkach, jeden haczyk i jest bardzo głęboki, co może utrudniać wyciąganie cięższych rzeczy. Są tutaj takie uchwyty, jakby przygotowane pod podwójną podłogę, jednak jej nie ma nawet w cenniku. A pod podłogą widzimy koło dojazdowe i trochę miejsca na jakieś drobiazgi, ale nie zmieścimy tutaj półki. Oparcia kanapy możemy złożyć w proporcjach 1/3 do 2/3 sięgając z bagażnika. Pojemność wzrasta wtedy do 768 litrów i tworzy się duży uskok. No i tablica rejestracyjna zamocowana jest na klapie bagażnika, więc przy każdym zamykaniu słyszymy to. Posłuchajmy dźwięku zamykania drzwi. Tutaj słychać taki pusty dźwięk, który może oznaczać ich brak wygłuszenia. Tylne drzwi otwierają się bardzo wąsko, a w dodatku otwór drzwiowy jest mega mały, przez co zajmowanie miejsca na kanapie jest mocno utrudnione. Mam 1,72 m i siedząc sam za sobą, mam trochę miejsca przed kolanami, tak samo jak pod fotelem opuszczonym maksymalnie i nad głową. Kanapa jest minimalnie wyprofilowana, są wejścia Isofix, a zagłówki regulują się w takim stopniu, tylko niestety maksymalnie opuszczone i tak wystają, przez co we wstecznym lusterku zasłaniają sporo widoku. Drzwi są słabo wykończone, ale typowo jak na ten segment, czyli wszędzie twardy plastik.
Kieszenie pełnią tutaj rolę uchwytów na kubki. Cały tył fotela jest miękki. Mamy gazetownik tylko po stronie pasażera, a na środku pusto. Przejdźmy do przodu, gdzie wita nas zaskakująco wysoka pozycja za kierownicą, która nie pasuje trochę do tych zapewnień o większych wrażeniach sportowych, ale popatrzcie też, jak wysoko nad podłogą zamocowany jest sam fotel. Przynajmniej oba regulowane są manualnie w 6 kierunkach. Są również całkiem przyzwoicie wyprofilowane, jednak mają za krótkie siedzisko. W wersji GR Sport wykonane są z zamszu połączonego z ekologiczną skórą wraz z czerwonymi przeszyciami, a do wyboru są jeszcze 3 inne tapicerki, zależnie od wersji. Deska rozdzielcza wygląda praktycznie identycznie do tej z testowanego jeszcze na początku kanału Yarisa Cross, czyli jest całkiem prosta i na środku ma wystający ekran multimediów. Kierownica jest również taka sama. W całości skórzana, tutaj w części z perforacją, jednak jest dosyć twarda. Ma za to sporo fizycznych przycisków i trochę plastiku w dolnej części wraz z emblematem GR. Inne są za to zegary cyfrowe z takimi 2 tubami po bokach, w których widzimy prędkość i wykorzystywaną aktualnie moc. Ale już pomiędzy nimi, na środku, widzimy dokładnie ten sam komputer pokładowy, który jest w Yarisie Cross czy elektryku BZ4X. Nie jest on najbardziej rozbudowany, tym bardziej pod względem graficznym, ale pokazuje najpotrzebniejsze informacje i z jego poziomu zmieniamy ustawienia pojazdu. Natomiast główną częścią kokpitu jest ten wystający ekran multimediów o przekątnej 9 cali i rozdzielczości HD z kilkoma przyciskami po lewej stronie. Obsługuje on system Toyota Smart Connect, który testowałem już w Aygo Cross. Na pewno nie jest to jakiś najlepszy system na rynku, ale wygląda przynajmniej o lata świetlne lepiej od tego starszego, który dalej można dostać w niższych wersjach wyposażenia i ma najpotrzebniejsze funkcje, takie jak nawigację, która ma ładne grafiki i sama aktualizuje się przez internet. System nie działa może najpłynniej, nawet można powiedzieć, że klatkuje, ale to raczej jest kwestia ekranu, bo to samo dzieje się jak podłączymy Apple CarPlaya, który jak widzicie działa bezprzewodowo. Z cennika wynika, że Android Auto również podłączymy bez kabla, ale tego nie sprawdzałem. Jeśli chodzi o dźwięk, to mam tutaj podstawowe audio z 6 głośnikami, które gra zwyczajnie, niczym się nie wyróżnia, ale w menu możemy wybrać presety dźwięku zależnie od gatunku słuchanej muzyki. Kamera cofania ma dosyć kiepską jakość, ale nie ma tragedii, jednak linie nie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Pod ekranem znajduje się fizyczny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, który jest przejrzysty i banalny w obsłudze. A pod nim widzimy przyciski od podgrzewania foteli, wejście USB-A i gniazdo 12V. Na środku oczywiście lewarek skrzyni automatycznej bezstopniowej ECVT z trybem B, czyli hamowania rekuperacyjnego. Dalej widzimy kilka przycisków, w tym od zmiany trybów jazdy, których mamy 3: Eco, normalny i Power, czyli po prostu Sport. A obok przycisk Auto Hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem parę przycisków funkcyjnych, tak jak na podsufitce. Yaris wykończony jest typowo jak na segment B, czyli dosyć kiepsko. Daszek nad zegarami i podszywie są twarde, ale reszta górnej części deski rozdzielczej wykonana z mile miękkiego tworzywa. Poniżej już oczywiście wszystko twarde, ale mamy takie ładne satynowe wykończenie przy lewarku skrzyni biegów i wokół nawiewów. Dobrze, że nie jest to Piano Black, którego na szczęście przynajmniej w tej wersji nie ma za dużo.
Podłokietnik jest skórzany, ale czuć jakby pomiędzy obszyciem a podstawą było samo powietrze bez żadnej pianki. Drzwi są w całości twarde, tylko ten fragment na wysokości łokcia wraz z podłokietnikiem obszyty jest materiałem. Tylko co z tego, jeśli jest on również całkiem twardy? Dobra, to zobaczcie jeszcze schowki i idziemy pod maskę. Toyota Yaris może występować z dwoma silnikami. Czystą benzyną, trzycylindrową 1.5 o mocy 125 koni mechanicznych i momencie obrotowym 153 Nm, która może być połączona ze skrzynią manualną 6-biegową lub bezstopniowym automatem Multidrive S. Drugą opcją jest hybrydowy układ napędowy, na który składa się tak samo silnik trzycylindrowy 1.5, jednak o wtrysku pośrednim, generujący moc 92 koni mechanicznych, a także motor elektryczny o mocy 80 koni, które łącznie przekładają się na 116 koni mechanicznych i moment obrotowy powyżej 200 Nm. Posłuchajcie teraz, jak brzmi ten widoczny wydech Yarisa GR Sport. No, jest to hybryda Toyoty, więc tutaj nigdy nie będzie chodziło o dźwięk wydechu. Jednak zobaczmy, jak ten układ hybrydowy spisze się pod względem dynamiki i przyspieszenia 0-100, które Toyota deklaruje na poziomie 9,7 sekundy. I tak, według prędkościomierza udało mi się delikatnie przebić ten czas, ale uwzględniając jego przekłamanie, będzie to czas pewnie zbliżony do deklarowanego przez producenta. Jednak jeśli chodzi o same wrażenia z dynamiki tego zespołu napędowego, to są one jeszcze lepsze. Pod maską mamy tutaj oczywiście typową dla Toyoty hybrydę szeregowo równoległą generacji 4,5. Już w Yarisie Cross był to w zupełności wystarczający napęd do poruszania się głównie po mieście, a tutaj w samochodzie lżejszym i niższym można powiedzieć, że jest po prostu szybko. Oczywiście nie chodzi mi o suche czasy przyspieszeń od zera, ale o to, jak ta hybryda błyskawicznie reaguje na dodanie gazu i jej elastyczność, która w mieście i poza nim jest tak naprawdę najważniejsza, stoi tutaj na najwyższym poziomie. Czuć, że silnik elektryczny daje tutaj naprawdę dużo i po mieście spokojnie ponad połowę dystansu możemy pokonać korzystając tylko z niego, co zobaczycie potem na zdjęciach spalania. Są tutaj też 3 tryby jazdy. W Eco nie jeździłem praktycznie wcale, bo uważam go za zbędny, co zobaczycie również przy wynikach spalania. Tryb normalny jest w zupełności wystarczający do dynamicznej jazdy, a tryb Power jeszcze polepsza reakcję na dodanie gazu i sprawia, że silnik spalinowy wchodzi do gry szybciej i częściej.
Ale teraz pora na główny cel tej hybrydy, czyli jak najniższe spalanie. I naprawdę jest świetnie. Jeżdżąc głównie po mieście, osiągałem wyniki od 2,5 litra na 100 km przez 3, najczęściej w okolicach 4 i do 6 czy maksymalnie 7,5 przy krótkich trasach na zimnym silniku. Ale osłupiałem, gdy na krótkim odcinku, dokładnie tym, komputer pokazał wynik 0,7 litra na 100 km. Oczywiście jest to skrajność, więc traktujcie to po prostu w ramach ciekawostki. Tak średnio po mieście oscylowałem w granicach 4 litrów na 100 km, przy 90 km na godzinę było to 3,5 litra, przy 120 5,5, a przy 140 było to już 7 litrów na każde 100 km. Z dwóch troszkę dalszych tras moje spalanie mieściło się poniżej 5 litrów, a z prawie całego testu i przejechania 316 km mój wynik to 4,8 litra na 100 km. Zobaczmy teraz, jak Yaris poradzi sobie na nierównej drodze. No i tutaj jest twardo. Nie jeździłem zwykłym Yarisem, ale ten w wersji GR Sport z utwardzonym zawieszeniem i dużymi felgami o małym profilu opony jest naprawdę sztywny. Według mnie aż za sztywny, biorąc pod uwagę charakter tego auta, czy po prostu tej hybrydy. Być może z silnikiem benzynowym i manualem miałoby to więcej sensu. Jednak zaletą tych zmian jest to, że w szybkich zakrętach Yaris prowadzi się naprawdę dobrze. Nadwozie nie przechyla się zbytnio na boki, a układ kierowniczy podobno również został zmieniony, jednak nie czuć, żeby był jakiś bardzo precyzyjny. Być może ten w pozostałych wersjach jest jeszcze lżejszy. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj widać, że nie do tego został stworzony Yaris. Dopiero przy prędkościach autostradowych da się odczuć, że delikatnie brakuje tej dynamiki. Poza tym, jest głośno, co tu dużo mówić. Słychać, że wyciszenie nie było priorytetem w projektowaniu Yarisa. Ale za to już od najniższej wersji wyposażenia w standardzie dostajemy adaptacyjny tempomat, który działa bardzo dobrze w pełnym zakresie prędkości, a do tego rozpoznaje znaki i sugeruje nam zmianę prędkości jednym kliknięciem do tej obowiązującej. I raz, że zdarzają mu się błędy z odczytem ograniczenia, a dwa, że proponuje tę zmianę dopiero za znakiem, ale naprawdę w tej klasie jako wyposażenie standardowe szacun. Wraz z tempomatem, również w standardzie, dostajemy system utrzymania pośrodku pasa ruchu. Tutaj już akurat widać, że jest to ten starszy system Toyoty i nie działa tak świetnie jak ten w Corolli Cross. Ale jako asystent, który ma nas pilnować, to lepiej go mieć niż nie mieć. Testu szykany nie zdał, nawet przy prędkości 90 km na godzinę. Dopiero jak robiłem poza kamerami przy 80 dał radę, więc nie ma wstydu, bo znowu przypomnę, jest to wyposażenie standardowe w samochodzie segmentu B, zaczynającego się poniżej 80 000 złotych. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta włączają się tylko przednie światła do jazdy dziennej. Bagażnik jest słabo oświetlony przez zwykłą żarówkę. Na kanapie brak lampki, a z przodu też niezbyt mocne żarówki. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu całkowicie ciemno. Z przodu dobrze widoczne zegary. Na kierownicy wszystko podświetlone. Tak jak nad lewym kolanem.
A na drzwiach widzimy tylko pokrętło regulacji lusterek, lampkę blokady tylnych szyb i podświetlony przełącznik od szyby kierowcy. Mamy za to oświetloną przestrzeń na nogi, na środku wszystko ładnie widoczne, a kamera cofania w całkowitej ciemności radzi sobie przyzwoicie. Pod podłokietnikiem ciemno, tak jak w schowku przed pasażerem. Na podsufitce nie wszystko podświetlone, a w zasłonach brak lampek, które co ciekawe są w dwóch niższych wersjach. Jak widzieliście, mamy też tutaj oświetlenie ambientowe w postaci takich niebieskich lampek na drzwiach wokół klamki, a także nad półką na telefon. Wychodząc na zewnątrz, z przodu widzimy oświetlenie full LED, na lusterku LEDowy kierunkowskaz, a z tyłu również lampy w pełni LEDowe, światło przeciwmgielne na żarówce, niestety tak samo jak oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak świecą reflektory na postoju. Mają one manualne poziomowanie i jak na ten fakt i to, że jest to tylko segment B, nie ma na co narzekać. Wiązka jest wystarczająco szeroka i w miarę mocna. Podczas jazdy światła prezentują się po prostu poprawnie. Nie mam do nich jakichś większych uwag, tak samo jak do asystenta świateł drogowych, który działa z dużą czułością. Tak naprawdę dopiero na autostradzie widać, że nie są to światła z najwyższej półki i można by oczekiwać dalszego zasięgu czy większej mocy świecenia. Porozmawiajmy teraz o cenie. Cennik Toyoty Yaris zaczyna się od 79 000 złotych za wersję Comfort z silnikiem benzynowym i skrzynią manualną. Dopłata do skrzyni automatycznej to 6000 zł, a do napędu hybrydowego kolejne 9000. Jednak wersję hybrydową możemy mieć w podstawowej wersji wyposażenia Active o całe 1000 zł taniej. Ale nie rozumiem, po co ta wersja istnieje, skoro za wspomniany 1000 dostajemy akustyczną przednią szybę, kamerę cofania, skórzaną kierownicę, 4 głośniki zamiast 2 i światła przeciwmgielne, więc jak najbardziej warto dopłacić. Tak prezentuje się właśnie wspomniana wersja Comfort w porównaniu do Active w hybrydzie. A w kontraście tak wygląda najdroższa konfiguracja, czyli GR Sport z pakietem Smart, który już przy takiej cenie naprawdę warto wziąć, bo zawiera choćby czujniki parkowania, a taki zestaw kosztuje 119 000 złotych. Optymalnym wyborem wydaje się być wersja Executive, w moim przypadku z silnikiem benzynowym i skrzynią manualną, ale jeśli zależy Wam na hybrydzie, to dodajcie 15 000 do widocznych cen. Tutaj jest to 92 000 złotych. Teoretycznie można by pójść w wersję Comfort z pakietami Tech i Style, ale wtedy cena jest niższa o zaledwie 1500 zł, a nie dostajemy nowych multimediów, systemu bezkluczykowego czy tapicerki w części skórzanej, więc tutaj też warto dopłacić. I przechodząc do podsumowania, dobrze jeździło mi się Toyotą Yaris, jednak nie kupuję tego połączenia hybrydy i wersji GR Sport. Jeśli chcecie hybrydę, to raczej nie zależy Wam na sportowych wrażeniach z jazdy, tylko kupujecie ją dla wygody jeżdżenia i niesamowitej ekonomii jazdy. Więc po co Wam wtedy utwardzone zawieszenie, ogromne felgi i bardziej precyzyjny układ kierowniczy? Natomiast to może mieć znaczenie, jeśli zależy Wam na większym zaangażowaniu w prowadzenie auta i chcecie, aby sprawiało Wam ono więcej frajdy, to wtedy jak najbardziej wersja GR Sport ma sens. Tylko wtedy w połączeniu z silnikiem benzynowym i skrzynią manualną dodającą frajdę ze zmiany biegów, której w innych wersjach po prostu nie dostaniemy. I taki byłby też mój wybór konfiguracji Yarisa. Dobra, to dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu i widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!